Siemka, ja jestem Adacho, nie będę przedłużał. 48 rozdział mangi Dragon Ball Hakai. Ostatnio zakończyliśmy sytuacją, która sprawiła, że moja kopara opadła na ziemię. Musiałem trochę czasu poświęcić na to, żeby ją pozbierać, więc kilka dni później spotykamy się przy 48 rozdziale, który z tego co widzę zaczynamy nieco innym wątkiem niż ten, który zakończył rozdział 47, ale... Niemniej jestem zadowolony, to oznacza, że wracamy na planetę Saiyan, to oznacza, że wracamy do tej historii, o której nawet ostatnio powiedziałem, że chciałbym w tym rozdziale zobaczyć dalszą część, no bo Goku, myślałem, że tu mam kursor, a to tylko tak włosy, cień w zasadzie światło na włosach tego konferencjera wygląda trochę jak kursor, mówię, czemu mój kursor się czemu mój kursor się nie rusza, on nawet tutaj nie jest. Goku wygrał z Piotrusiem Devastatorem, przepraszam, ale... To jest ksywka, z której jestem dumny. Może nie powinienem, ale jestem. Dziękuję przy okazji Piotrkowi jeszcze raz za to, że podesłał mi te rozdziały. Idziemy dalej. Ruiny Zalamy. Podejrzewam, że jesteście tak samo ciekawi tego, co dzisiaj będzie się działo, tak jak ja. Dobra informacja jest taka, że mam ponad 60 stron, także jest to rozdział nieco dłuższy niż ten, który sobie czytaliśmy ostatnio. Królu Vegeto! Masz mi natychmiast powiedzieć, kim jest ten człowiek? Ten człowiek? Cóż, jego imię to Turles, Wielki Frizo. Nie jest wojownikiem sajańskiej armii. To indywiduum wykazało poziom mocy znacznie niższy niż swój przeciwnik na początku walki. Jednakże znokautował go jednym uderzeniem. Jak to wyjaśnisz? Cóż, ten gość, Turles, żył w miejscu nazywanym Pustynią Ciemności. To niebezpieczny region planety, którego wszyscy unikamy. Napotkał naszą cywilizację nie aż tak dawno temu i sprawił trochę kłopotów w moim zamku. Z tego co wiem, sprawiał problemy moim strażnikom ze względu na pewne triki, których, jak wspomniał, nauczył się od wiedźmy. Ha! Czyli mówisz, że to nic więcej niż trik? Tak, to prawda, odpowiada król Vegeta. Turles nadal jest wojownikiem niskiej klasy. Nie ma potrzeby, żeby się nim martwić, panie. Mimo wszystko i tak będę miał oko na tego Saiyanina. Jest interesującym robalem, mówi Frieza. Naprawdę myślicie, że to jest jakiś trik? Że gość wbił mu łokieć w brzuch, powalił Piotrusia Devastatora i to miał być jakiś trik? Jaki trik? Tak jak Frost na przykład na turnieju szampy miał swoją truciznę? Może Goku ma truciznę w łokciu? A niech to. Ten drań Turles zyskał uwagę Frizy ze wszystkich ludzi. Co się tutaj do cholery jasnej dzieje? Król Vegeta już nie wie, czym się ma bardziej denerwować. Czy Frizą, czy Turlesem, czy czymkolwiek innym. Mamy tutaj Goku, który... spotyka się z dość chłodną reakcją oddziału Bardoka, którzy pewnie będą mówili: oszust. Dlaczego oszukujesz? Jak król Vegeta się dowie, że oszukujesz, to cię zetnie. Wróciłem. Wszyscy są tacy zezłoszczeni na niego. Co się dzieje? Nie udawaj głupka, mówi Fasza, która podchodzi do go. On powinien teraz, wiecie co zrobić? Zedrzeć z siebie ubrania. Chociaż nie, no chyba nie wyczaruje sobie. Okej, może bez zdzierania ubrań. Zrobić Hakai. Powinien im powiedzieć prawdę. Czy on im kiedyś powie prawdę? Takie sytuacje potrafią być irytujące, bo ja wiem, że ten cały wątek polega na tym, żeby Goku wtopił się w tłum i zrozumiał życie Saiyan, jako typowy Saiyanin. Ale... jak ja bym chciał, żeby oni się w końcu dowiedzieli, kim on jest naprawdę. Tylko że to wpłynęłoby przecież na linię czasu, nie? No bo tutaj jest jeszcze mały Goku, który musi zostać wysłany na Ziemię, więc oni nie mogą się dowiedzieć, że to jest ta sama osoba. Jak to zrobiłeś? Piotruś jest najpotężniejszym wojownikiem niskiej klasy na planecie. A ty? Cóż, ty jesteś sobą. Shugerz jest zazdrosny. Shugerz, wydaje mi się, że mógłbyś, nie wiem, zacząć od siebie, a nie wytykasz innych palcami. Ten wąs, hit the gym, something like that, no nie? Borgos jeszcze bierze Goku tutaj od tyłu. Przez jaki trening do cholery jasnej przeszedłeś? Cóż, to było nic takiego. Po prostu opuścił gardę i zaatakowałem wszystkim, co miałem. To, że opuścił gardę, to sprawiło, że było mi łatwiej, to wszystko. Nie kupią tego wytłumaczenia. Ciekawe, czy w ogóle Kakarot w głowie Goku się odezwie. Pamiętacie ta energia zniszczenia, która mu w głowie gadała? Chyba to naprawdę był szczęśliwy cios, mówi Tora. Nie ma opcji, żeby Turles tak bardzo się wzmocnił i prześcignął Piotrusia w takim krótkim czasie. Prawda, Bardock? Ale Bardock nie potwierdza, bo on wie. Bardock jako główna siła tamtego zespołu wie, że tutaj musi kryć się coś więcej, że Piotruś po pierwsze nie opuściłby gardy, a nawet jeśli, to samym opuszczeniem gardy Goku nie zyskałby takiej przewagi nad Piotrusiem. No ale okej, widzę, że ten wątek został tylko muśnięty na początku tego rozdziału. Przechodzimy na pustynię Zatracenia, dobrze pamiętam? Równoległy wymiar, niebiański świat, ruiny Zalamy,
Ruiny Zalamy, mamy smoka, który jest określony ruinami Zalamy. Czy Zalama w takim razie nie żyje? Czy Zalama był w takim razie smokiem? Kim tak naprawdę jest Zalama? Czy może Zalama siedzi w środku tego smoka? Nie wiem. To jest piękne. Dziwna reakcja, Piccolo, ale zgodzę się, to jest piękny, jest to dość spory smok, majestatyczny, prawda? Też byłem zafascynowany, kiedy pierwszy raz go zobaczyłem. Szczerze, nadal jestem. Mówi Pajkuchan, który... Kotki dostały dzisiaj dobry sosik i już tam coś tam w głowie przeskoczyło, nie? Smakował? No dobrze, kokoszka, cieszę się, że smakował. Pajkuchan w międzyczasie się leczy. Pamiętajmy, że w ostatnim rozdziale Piccolo dość poważnie go spenetrował, więc Pajkuchan tutaj w ogóle miał jeszcze czas na to, żeby się uśmiechać i podziwiać piękno Zalamy z dziurą w brzuchu. Piccolo, popatrzcie, nakłada na siebie swój wyjściowy strój, stwierdził, że Zalama jest tak piękny, że Piccolo musi się galowo tutaj ubrać. Nazwałeś to miejsce ruinami Zalamy, prawda? Czy jest szansa na to, że odnosisz się tutaj do tego wielkiego boga Zalamy, który stworzył super smocze kule? Dokładnie, mówi Pajkuchan, cały czas łatając swoją dziurę w brzuchu. Ale co dokładnie się tutaj znajduje, pyta Piccolo. Co to miejsce ma wspólnego z moim treningiem? Fakt, że Piccolo tam jeszcze poleciał w jakiś sposób trenować. Nie wiem, czy to słyszycie, ale w drugim pokoju Dyzia się wściekła. Piccolo przecież jest nameczaninem. Nameczanie stworzyli smocze kule. Zalama może tutaj będzie miał też jakieś moce do przekazania. Albo Piccolo będzie musiał rozwikłać jakąś zagadkę, żeby zyskać część mocy Zalamy. Ja pierdzielę. O co tu chodzi? Zaprasza do środka Pajkuchan. Lecimy w paszczę smoka. Okej, co będzie w środku? Okej, dziękuję za to... dziękuję za to potwierdzenie, że to są Piccolo i Pajkuchan, którzy lecą w środek jego przełyku, chociaż wygląda na to, że smok w środku nie jest żywym stworzeniem, tylko ma jakąś strukturę, która przypomina zwykłą budowlę, jakiś tunel wybudowany przez istoty rozumne. Mamy w środku jakieś znaki, napisy, całe ściany są zapisane jakimiś hieroglifami i jakimiś różnymi znakami. Wow, zobaczcie tutaj w ogóle. Tutaj wygląda to tak, jakby z wielu kul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, może to nie jest kula, wylatywał jakiś smok. Różne rzeczy są tutaj narysowane. Ciekawostki tutaj mamy na ścianach. Ciekawe, czy będzie to jakkolwiek rozwikłane. Co tutaj jest? O! W ogóle Piccolo pyta. Czym są te rysunki i napisy? Wygląda na to, że opowiadają różne historie. Z tego co wiem, mówi Pajkuchan, zapiski z wielu rzeczywistości są wyryte tutaj, w ruinach Zalamy. Historie określonych ludzi. Sekrety tyczące się powstania wszystkiego, co istnieje. Duże wydarzenia tyczące się rzeczywistości. Prawda jest taka, że to miejsce jest jednym z największych źródeł wiedzy w całym istnieniu. Existence napisane wielką literą. Chodzi o całe istnienie, nie o wszechświat, nie o multiversum, tylko o całe istnienie. To prawdziwy raj dla tych, którzy szukają pierwotnej wiedzy. No dobra, Pajkuchan, jak ktoś szuka pierwotnej wiedzy, to jest dla niego dobre miejsce. Tylko jakim sposobem on najpierw miałby tam się znaleźć? O co tu chodzi w ogóle? To jest na środku jakiejś pustyni, na której on, jako niebiański strażnik, jedna z najpotężniejszych istot w multiversum, leciała przez tyle czasu i nie była w stanie nawet bez szwanku z tego wyjść. W ogóle fakt, że oni są przecież za tym biurkiem, gdzie był ten gość, który był wyżej niż Zeno, czy coś takiego. Ja pierdzielę, dobra, kto tam mogę... Przecież ja bym chciał, to bym nawet tam nie przyszedł. Więc kto tam może być? Kto tam może się pojawić? Oczywiście, jeśli rozumiesz, co tutaj jest napisane. Czekaj chwilę, mówi Piccolo, który aż piętami hamuje w powietrzu. To jest... Nie gadaj, że on coś tam zobaczył. Piccolo coś tutaj widzi. Piccolo coś tutaj rozumie. Może będzie coś napisane o jego Piccolo Bimbało, poprzednim wcieleniu. O! Statek Frizy i Namek! To wygląda jak planeta Namek, a to wygląda jak statek Frizy. Nie mów mi, że to jest moment, w którym armia Frizy zaatakowała Namek. Czy tu jest opisana historia świata też taka współczesna? Czajcie, jakby tam był Goku i Orange Piccolo? Na stronie 57 mamy Orange Piccolo i Gohana Bestii. Może tutaj będzie wytłumaczone, czym jest ta forma. Piccolo sam nie wie, czym jest Orange Piccolo, ale w ruinach Zalamy się tego dowie. Tak? Wow! Jestem nawet ja! Znaczy Piccolo mówi, jest nawet Piccolo i jest Goku, który walczy z Freezą. Wow, to jest ten moment, w którym walczyłem z Freezą po tym, jak scaliłem się z Nailem.
A to jest moment, w którym Goku zmienił się w Super Saiyanina i walczył z Freezą. Wygląda to tak, jakby cała historia Namechan była tutaj wygrawerowana. Z tego co widzimy, ruiny Zalamy zawierają historię nameczańskich ludzi i smoczych kul. A, nie całego wszechświata, tylko nameczańskich ludzi, więc mamy tutaj sagę Namek, ale niekoniecznie musimy mieć... Chociaż Piccolo nadal jest nameczaninem, nie? Więc czy jego historia nie powinna być też opisana w sadze Superhero, skoro on jest nameczaninem? Nie sądzicie, że miałoby to sens? Co, on już nie jest nameczaninem? Nadal jest. No to powinno tutaj być Superhero. Dawajcie bestie i Orange Piccolo na ścianie. Mamy tutaj też ostatnie wydarzenia, które są wręcz pisane w czasie rzeczywistym. Nigdy nie sądziłem, że takie miejsce może istnieć, mówi Piccolo. Chodź, mam ważniejsze sprawy do pokazania, mówi Paikuhan. Gdzie lecimy? Podążamy teraz do końca jego ogona. Aha, czyli teraz są w okolicach dolnej części pleców, tak? Może nie, może jeszcze nie. Tam znajduje się odpowiedź na twoją podróż. Jesteśmy w jakimś pomieszczeniu. Wygląda na to, że wnętrze tych ruin jest znacznie większe niż się spodziewaliśmy, no bo tutaj mieszczą się w ogóle jakieś pomieszczenia. Pusta hala? Co ja mam tutaj robić? Na końcu tej hali jest twoja odpowiedź. No nie wierzę, tutaj za każdym razem co 3 strony mamy jakiś szok. To jest... Czekaj. O, tu jest duży kadr. I tak właśnie widzę, że tutaj coś jest ucięte. Mamy tutaj nameczanina, który tworzy smoka. 7 smoczych kul. Tu ten obrazek... Okej. Tu mamy to na przybliżeniu, ale... Dlaczego tutaj jest nameczanin, który... No w sumie to wygląda trochę jak Shenlong, nie? Jeszcze do końca? Te uszy tutaj takie dziwaczne? Może to nie jest Shenlong? Może to jest pierwszy smok? No ale pierwszym smokiem był Super Shenlong, nie? O co tu chodzi w takim razie? Dlaczego jest 7 smoczych kul? No, super smoczych kul też jest 7, ziemskich jest 7, no ale są też inne zestawy, nie? Nameczańskich też jest 7. Nie mam pojęcia, co to jest, Paikuhanie. Możesz mi to wytłumaczyć? Paikuhan pokazuje... czekajcie, bo nie przełączyłem sceny. Paikuhan robi rzymski salut i pokazuje na... na ścianie jakieś bazgroły. Ja też do końca nie jestem pewien, ale teoretyzowałem troszeczkę, kiedy byłem tutaj ostatni raz. Czyli Paikuhan przyprowadził Piccolo do miejsca, w którym będzie odpowiedź na jego pytanie, ale sam Piccolo nie wie, o co chodzi i Paikuhan też nie wie, o co chodzi, bo ma tylko teorię na ten temat. Ale mamy tutaj jakieś napisy. To wygląda jak koreański. Google tłumaczem się tego... Ja wyłączam Google tłumacza. Wykryj język. Oho. Nie ma takiego języka. Może to język Dyzi. Nie wiem, co tu jest napisane, ale domyślam się, że jest to jakiś starożytny język stworzony przez Zalamę. Czy w takim razie to nie jest język bogów? Ten, w którym Beerus musiał wypowiedzieć życzenie do Super Shenlonga i Daishinkan też po turnieju mocy? Czyli w sumie jest to zwykły język japoński, tylko że od tyłu? Nie, to nie wygląda jak japońskie literki, tak czy inaczej, bo chciałbym już przerzucić ten obraz, żeby teraz go przetłumaczyć tłumaczem, no nie? Ale... To nie wygląda jak japońskie. Bardziej to wygląda jak koreańskie, bo są takie okrągłe, takie okręgi malutkie, nie? Również wierzę, że to, co jest napisane tutaj, jest kluczem do zrozumienia innych wyrytych informacji na ścianie. A jeśli chodzi o te kule, o te sfery, które mają w środku smoki, czyli te 7 sfer, wierzę, że to są super smocze kule. Ale nie wiem, kim są te smoki. Co? Każda smocza kula to jest smok w takim razie? Super smocza kula? No nie gadajcie, że będą zaraz będzie saga smoków z GT. Wielki smok, który pojawia się dalej, wierzę, że jest tym ostatecznym bóstwem, Zalamą, które przelewa jakąś moc na tego nameczanina. Okej, czyli to smok jest Zalamą i daje moc nameczaninowi. Czyli nameczanie mogą tworzyć smocze kule ze względu na to, że Zalama dał im tę moc, który sam jest smokiem. Wierzę, że ten wojownik otrzymuje błogosławieństwo wielkiego nameczańskiego boga, mówi Paikuhan. Nameczańskiego boga? Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Poza tym nadal nie rozumiem, dlaczego to miejsce ma takie wielkie połączenia z nameczanami. No, Piccolo, no jeśli... No chociaż okej. Zalama przekazał te informacje nameczanom, ale dobre pytanie jest, dlaczego akurat nameczanom? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wielkie bóstwo Zalama, stworzyciel super smoczych kul, jest ojcem wszystkich nameczan. Czyli nameczanie zostali stworzeni przez Zalamę. Ojcem wszystkich nameczan? Masz na myśli to, że Zalama był stworzycielem mojej rasy?
Dokładnie. Nameczanie należą do klasy, którą nazywamy pierwotną rasą. Rasą, która została stworzona bezpośrednio przez najwyższe bóstwa i ich drzewo prowadzi od tamtego momentu. Chciałeś wiedzieć, dlaczego Koismo... A, to ten właśnie strażnik, o którym wspomniałem kilka minut temu. Chociaż nie, Koismo... Warden to był ten strażnik. Koismo to nie był ten warp udawany? Tak czy siak, to były te postacie, które widzieliśmy wcześniej. Chciałeś wiedzieć, dlaczego Koismo i Warden traktowali cię z takim respektem. To jest powód. Ty, Piccolo, należysz do pierwotnej rasy, a co za tym idzie? Posiadasz część esencji najwyższego bóstwa. Jak tak o tym pomyślę, jeśli Zalama stworzył smocze kule, tak jak nameczanie, no to miałoby sens. Ale Gohan przecież też dobrze był traktowany przez Koismo i Wardena. Więc czy to oznacza, że Saiyanie też są częścią pierwotnej rasy? Paikuhan potwierdza. Saiyanie są też... Nie, no myślałem, że już nameczanie będą jacyś specjalni, a tu jeszcze Saiyanie zostali wrzuceni do worka? Ale Saiyanie pochodzą z innego bóstwa, nie Zalamy. Ale dlaczego te istoty stworzone przez Zalamę i inne bóstwa żyją w rzeczywistości Zeno? Pyta Piccolo. To stało się trochę czasu po tym, jak Zarad napadł na rzeczywistość Zeno. Wtedy miała miejsce wielka imigracja tych ras. Ale to jest historia na inną okazję. Teraz skupmy się na tym, co robimy tutaj. Masz rację. Jakie dymy! Łoch, jakie dymy! Musiałbym naprawdę tę mangę chyba sobie przeczytać od początku, żeby spisać to na kartce, no bo i tak mimo wszystko ta historia jest tak angażująca, że pamiętam o niebieskich bóstwach, o niebieskich magach, o niebieskich strażnikach, o Zaracie, o tych pierwotnych bestiach, że Janemba też jest jedną z tych bestii i tak dalej, ale no dosłownie dostajemy tutaj takie bomby, że się człowiek nie może nawet uspokoić, bo my nie zwalniamy tempa, co chwilę się dowiadujemy, co jest dalej, co jest głębiej w tym uniwersum Dragon Balla. Dobra, powiedz mi, po co mnie tutaj przyprowadziłeś i co mam do roboty z tym tak zwanym nameczańskim bogiem. Sprawa polega na tym, Piccolo, że ty rozszyfrujesz ten kod na ścianach i staniesz się legendarnym nameczańskim bogiem. Piccolo jeszcze chwilę temu Radica nie mógł pokonać, a teraz jest nameczańskim bogiem. Okej, pokonał go w końcu, ale mówię o tym pierwszym starciu, nie? Chcesz, żebym stał się Bogiem? Dokładnie, mówi Paikuhan. Nie sądzę, żeby to było możliwe, Paikuhanie. Z tego co rozumiem, ten nameczański, który tutaj jest zaszyfrowany, twierdzi, że ta istota jest znacznie silniejsza ode mnie. Piccolo, we wszystkich wszechświatach z rzeczywistości Zeno, ty jesteś najsilniejszym nameczaninem. To akurat prawda. Jeśli mamy 6. i 7. wszechświat tylko z nameczanami, no to Piccolo nie ma konkurencji za dużej. Miau, miau, miau. Miau. Co byś chciała, Dyzia? Oj. Jaki krokodyl idzie. Jestem pewien, że ty jesteś tym, który może stać się tą boską figurą. Poza tym nigdy się nie dowiemy, jeśli nie spróbujemy, mówi Paikuhan. Jeśli uda ci się to i staniesz się tym bóstwem, to będzie fundamentalny krok naprzód do wygranej przeciwko 5 wielkim niebiańskim magom. Myślałem, że moim celem jest po prostu zwiększenie mojej mocy. Czy możemy zrobić to bez sprawiania, żebym stał się bóstwem? Mogłeś trenować całe swoje życie, odpowiada Paikuhan. I nawet pomimo tego, niebiański mag mógłby zabić cię stryknięciem palca. Jak chcesz zyskać taką moc w takim krótkim odstępie czasu? Piccolo wzdycha, ale się w końcu zgadza. Masz rację. Zrobię to, o co prosisz. Piccolo, może będzie niebieski? Może zobacz, mieliśmy już kilka obrazków w kolorze, nie? Myślę, że ten moment, w którym Piccolo się stanie, bo stawiam, że się... Doskonale, mówi Paikuhan. W takim razie czas na to, żebyśmy rozszyfrowali to, co jest napisane w tych runach. Jak ja mam to zrobić, mówi Piccolo. Czuję, że wszystko to, co jest tutaj napisane, ma magiczne właściwości. Te napisy zostały prawdopodobnie zrobione przez Zalamę osobiście. Aha, dobra, mówimy o tych, które są w tym pokoju, a niekoniecznie o tych opisach historii sagi Namek chociażby, no bo tego już raczej nie pisał Zalama osobiście, nie? Czyli to, co jest w tym pokoju. Napisał Zalama i zawiera magiczną energię. Jako jeden z jego potomków prawdopodobnie będziesz w stanie zasymilować się z tą energią i zrozumieć, co tu jest napisane. No dobra, spróbuję. Piccolo podlatuje do ściany, kładzie na niej rękę. Czy to będzie aż tak proste?
Ło, kurde, co tu się wydarzyło? Piccolo został porażony prądem przez jakieś hieroglify koreańskie na ścianie. Piccolo, wykrzykuje Paikuhan. Mamy 3 wykrzykniki nawet. Rzadko. Rzadko to bywa w mandze Hakai. Ojejku, on się dowiedział o wszystkim nagle. To jest moment dosłownie jak z Death Note'a, kiedy dotknięcie notatnika sprawiało, że się odzyskiwało wszystkie wspomnienia. Albo moment z Attack on Titan, kiedy Eren dotknął ręki, pocałował rękę historii. On już wie. Wow! Mamy tutaj jakieś zapisane historie świata, jakiś smok, nameczanie tworzył kulę. No, nieźle. Piccolo teraz nie zaśnie w nocy. O, Piccolo upadł na kolana. Wszystko w porządku, co się stało? Pyta Paikuhan. Arf, arf! Piccolo zaczął szczekać. Nie, zmienił się w psa! Nie, spokojnie, tylko oddycha. Myślałem, że się zmienił w psa. Gdyby postacie z Dragon Balla były psami, to jakimi byłyby rasami? Jaką rasą byłby Piccolo? Naprawdę, wokół tych napisów jest wielka magiczna moc. To wszystko jest bardzo dziwne, ale czułem się, jakby te napisy wyszły z murów i przetłumaczyły się same w moim umyśle. Jakimś cudem byłem w stanie zrozumieć, co mówiły. Tak? I co te napisy mówiły, mówi Paikuhan. Mówiły, żebym kontynuował. Żeby zrozumieć wszystko, co jest na tej ścianie. Potrzebuję tego, żeby stać się kompletną istotą. Ale ty jesteś kompletną istotą, prawda? Powinniśmy być w stanie kontynuować, mówi Paikuhan. Cóż, o czym Piccolo tu gada? Co, on się zmienił nagle? Zmienił mu się charakter? Powinienem być. Ponieważ stałem się jednością z... Aha, chodzi o to, że scalił się z Kamim dawno temu. Ale nie jestem w stanie tego zrobić. Tak z ciekawości, z iloma nameczanami się w przeszłości scaliłeś? Z 2. Pierwszy miał na imię Nail. Wojownik, którego poznałem na Namek. Scaliłem się z nim, żeby móc pokonać Freezę. I jak ci poszło? Przepraszam. Freeza był wtedy naprawdę bardzo silny. Piccolo sobie dobrze radził. Drugi raz scaliłem się z poprzednim Kamim. Kami-sama i mój ojciec, Piccolo Daimao, kiedyś byli jednym nameczaninem. Bezimiennym nameczaninem. Jednakże, żeby stać się strażnikiem ziemi... Okej, mamy tutaj historię, tę, którą znamy, czyli nameczanin bez imienia musiał się pozbyć swojego zła, więc rozdzielił się na jednego i drugiego. Wtedy powstał Piccolo. Ojciec zmarł z ręki z Goku, ale przed tym dał życie mi. No i moje życie też było powiązane z Kamim, tak samo jak życie mojego ojca. Scaliłem się z nim w momencie, w którym androidy zagrażały Ziemi. Kiedy Kami-sama i ja scaliliśmy się, moja moc znacznie się zwiększyła. I na powrót staliśmy się kompletną istotą. O to chodzi. Piccolo, prawda jest taka, że nie jesteś kompletną istotą tak jak myślisz. Co? Pomyśl o tym. Być może czułeś się kompletnie, kiedy scaliłeś się z Kamim, ze względu na to, że miałeś geny swojego ojca. Jednakże prawda jest taka, w czasie, w którym on się z tobą scalił, Kami-sama nie był kompletną istotą, ponieważ nie posiadał swojej oryginalnej połowy, którą był twój ojciec. Więc Kami powinien był scalić się z Piccolo Daimao, a nie z Piccolo Juniorem. O to tutaj chodzi, tak? Czyli musimy scalić się jeszcze z Piccolo Daimao? A gdzie on jest? W zaświatach? On już dawno do pralki poszedł, do pralki dusz. Idąc dalej tą logiką, nie możesz być kompletną istotą. Tak jak Kami w tobie jest niekompletny. No mamy dosłownie tutaj znowu gościa, który jest niekompletny. Tak samo jak Goku nie jest do końca kompletny, bo nie rozumie swojej sajańskiej natury. Będziemy potrzebowali dokończenie tego rytuału, żeby zmienić cię w nameczeńskiego boga. No dobra, ale jak to zrobimy? Scalimy ciebie i twojego ojca. Jak to ma działać, chłopie? Jego już dawno nie ma. Musimy się cofnąć w czasie. Okej. Goku się cofnął w czasie. Czy Piccolo się będzie cofał w czasie, żeby się scalić z... Dobra. Postradałeś zmysły? W międzyczasie, na planecie Vegeta, w przeszłości, podczas letniego turnieju, walki toczą się dalej. Patrzcie, co się dzieje. Paradox z kimś się bije, Goku z kimś się bije i całkiem dobrze idzie jego przeciwnikowi, z tego co widzę. Fasza z kimś się bije i Shugesh, i Tora, i Borgos. Generalnie cała drużyna Bardoka razem z Goku biją się dalej. Panie i panowie, po wielu niesamowitych walkach dotarliśmy do 1/16 finału. Nareszcie zbliżamy się do końca, mówi Lik do Ginem. Teraz, kiedy zostali tylko najlepsi, walki staną się coraz bardziej intensywne. Czy z Turlesem będzie wszystko w porządku? Zastanawia się Gine. Chwila, moment. Dlaczego w sumie martwię się bardziej o Turlesa niż o Bardoka?
Hej, nie ma opcji. To dlatego, że Bardock jest bardzo doświadczonym wojownikiem, a Turles nie. To chyba normalne, że bardziej martwię się o niego, prawda? Ginę myśli, że ona jest niewierna Bardockowi, ale nie wie, że to jest macierzyński tylko instynkt, no bo tak naprawdę Turles to Goku, czyli jej syn. Zobaczcie, wszystkim nam udało się dotrzeć do 1/16. Niesamowicie. Ciekawe, ile walk było po drodze, ile go razy Goku walczył. Jeszcze raz? No raz widzieliśmy tutaj, ale może walczył więcej. Jeśli chodzi o nasze walki w 1/16, mamy wojowników z tego samego składu. Bardock i Tora. Bardock i Tora będą się bić razem? O kurde, wasza dwójka musi się ze sobą bić. Ale w sumie jak się o tym pomyśli, walka ze sobą nawzajem teraz już jest czymś naturalnym, prawda? Na tym etapie turnieju. Mówi Goku z uśmiechem na ustach, wszyscy tam są osrani. Czy Bardock i Tora będą się bić na śmierć i życie? Czy może do nieprzytomności? No chyba ich misje są ważniejsze niż jakiś tam turniej, nie? Czas przyszedł w końcu na nasz rewanż, Bardock. Bardock jest niewzruszony. Walka się rozpoczyna? Czy będziemy ją oglądać? Czy będziemy tylko widzieć potem jakiś rezultat? Ej, czy to tylko ja tak czuję? Czy między nimi jest jakaś dziwna atmosfera? Zastanawia się Goku, z którego twarzy w ogóle uśmiech nie schodzi. Podoba mi się to. Prawda jest taka, że Bardock i Tora byli wielkimi rywalami w przeszłości, odpowiada nagle Fasza. Żeby Tora dołączył do drużyny, Bardock musiał go pokonać. Ale prawda jest taka, że do dziś dnia Tora chce uregulować rachunki. Ta walka będzie interesująca do oglądania, mówi Borgos. A my mamy jakiegoś dziwnego gościa, który się skrada, chyba ich tutaj próbuje podsłuchać, bo mamy tutaj szatnię właśnie z drużyną Bardocka. Gość wyciąga skauter. O! Gość wyciąga skauter i próbuje zmierzyć poziom jego mocy i nagle odzywa się Kakarot, o którym dzisiaj też wspominałem. Co to jest? Goku? Mamy problem. Co jest? Nie no, co jest? To koniec? Zmierzyli poziom Goku? Ten się przeraził i uciekł, a Kakarot mówi, że mamy problem. Czyli wygląda na to, że Goku w tym momencie nie ukrył swojego poziomu mocy być może. No, nie wyobrażam sobie innej sytuacji, nie? Może o to chodzi. Gość był zdziwiony, jakim cudem taki Turles radzi sobie z innymi, aż w końcu zakradł się, zmierzył jego poziom mocy, a jeśli miał skauter, to być może... No chociaż oni wszyscy tam mają skautery, no nie? To nie musiało być tak, że król Vegeta go wysłał albo Freeza go wysłał. Ale jest tutaj pewien dym. Mamy tutaj dymy. I nie ma Gohana w ogóle w tym rozdziale. Myślałem, że będziemy mieli ten wątek ruszony, ale tknęliśmy tylko tych dwóch wątków, które były ostatnio poruszane. I jestem za tym, bo to są dwa najciekawsze wątki. Cieszę się, że ten rozdział też w 100% opowiadał o tych dwóch historiach. Piccolos. Dobra. Co tutaj się wydarzyło? Wszyscy widzieliście, nie muszę wam tego streszczać. Gustavo, obrigado. Dziękuję bardzo za tę historię, dziękuję bardzo wam za oglądanie. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, suba, żeby niczego nie przegapić i możecie napisać w komentarzu, jak wam się podobał rozdział. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli czekać bardzo długo na kolejny, bo ta historia jest naprawdę niesamowita. Więc linki do autora tradycyjnie w opisie. Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.